Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj Was serdecznie na test. Pierwsze wrażenie. O, tutaj mam akwarelki, które dostałam do przetestowania od firmy Renesans. Tu na górze, gdzie jest mój paluch, tu gdzieś na górze powinien być link do tego filmu, gdzie tam rozpakowujemy razem prezenty, które otrzymałam od firmy. No i poukładałam je tutaj w palecie i chciałabym dzisiaj sprawdzić, jak pracują, co robią, jaka jest pigmentacja. Te obok tutaj będziemy sprawdzać te nalane z tubek. Będziemy sprawdzać w oddzielnym teście. Już jeden na kanale był, ale ponieważ dostałam nowe kolory, to jeszcze dołożymy. To są intensy, natomiast to są półkostki. Firma Renesans. Zapraszam serdecznie osoby, które są zainteresowane. Jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to bardzo serdecznie zachęcam do kliknięcia tam w subskrypcję, do oglądania całych filmów, do przejrzenia tego, co wcześniej tworzyłam. Wszystko, co możecie zobaczyć na moim kanale, dotyczy w jakiś sposób sztuki, w jakiś sposób tworzenia, malarstwa. Ja jestem artystą i ukończyłam łódzką ASP, także myślę, że jakieś tam zielone pojęcie o sztuce mam. Może niekoniecznie do końca całkowicie zielone, ale chociaż trochę. Chciałabym Wam przekazać odrobinę tego, co wiem z moich doświadczeń, z mojej drogi życiowej, mojej drogi twórczej, tak to nazwijmy. Zapraszam więc serdecznie. Dzisiaj test akwarelek w półkostkach firmy Renesans. Już bez zbędnego przedłużania będziemy jechać. Tylko muszę Was poustawiać tak, żeby było wszystko dobrze widać. Mamy papier, mamy gąbeczkę do odsączania, mam pędzel. Słuchajcie, bardzo ładny pędzel dostałam. W tejże samej paczce. To jest piątka Renesans, seria 7401R. Piąteczka, bardzo ładny czubasek ma. Widzicie to? O, tu może będzie lepiej. Bardzo ładny czub. Zobaczymy, jak się czubi, zobaczymy, co te farbki robią. Jedyna moja uwaga na samym początku właściwie, i to bardziej do firmy Renesans niż do nas. Dlaczego nie ma spójności w numerach farb? Byłam ostatnio mocno zaskoczona. Skończyłam jedną akwarelkę w tubie. Tam załóżmy, nie pamiętam, który to był numer, ale załóżmy, że 20. I był to jakiś czerwony kolor. I zamawiając kolejną, chciałam wziąć półkostkę. No i niestety, półkostka numer 20 to nie jest ten sam kolor, który jest w intensach numer 20. To są zupełnie różne kolory, więc jedyne moje zapytanie do firmy Renesans, dlaczego takie rozbieżności w numeracji? Skąd to się wzięło? Przypuszczam, że tak jakby ktoś inny tworzył tą bazę kolorystyczną, ten zestaw kolorów i później to się jakoś nie zgrało gdzieś, nie wiem na którym etapie. Niemniej jednak jedyna wada tych półkostek, że one się nijak mają do intensów, nie pokrywają się kolory w stosunku do tubek. No dobrze, kreski mam. Możemy spróbować jechać.
Ja już przyznam szczerze, troszkę zmacałam niektóre kolory, troszkę dotknęłam. Przyznaję się, bez bicia. I powiem Wam szczerze, że byłam zaskoczona. Całkiem nieźle się zapowiada. Nie trzeba, słuchajcie, ich moczyć. Nie trzeba pryskać tych kosteczek, żeby się aktywowały. Jak większość akwarel, które do tej pory miałam. Będę jechała od tej strony. Tu mamy żółty i to jest kolor, który mi się zasłonił. Jest. Dobra. To jest kolor numer 3. Muszę wziąć jakiś mazacek albo co, albo ołówek. Ołówek albo mazacek. O, może być. Dobra. Numer 3. Numer 12. Zobaczcie, jaka ta czerwień ładna. Nazwy Wam nie będę podawała. Jak ktoś będzie zainteresowany konkretnym numerem, konkretnym kolorem, to sobie odszuka w półkostkach numer 12, bo ja tego na pamięć nie znam, kochani, a nie nagrywam podcastu, tylko jadę z Wami. Numer 3, numer 12, od razu zapiszmy. 3, 12. 44. 15. 17. 50. Tutaj mniej pigmentu mamy. Mniej pigmentu w pigmencie. 50. Ale bardzo ładny kolor. 16. O, tu pigmencicho jest. 16. 43. 52. 49.
też troszkę mniej. Albo zaschło na górze, bo tu taka skorupka jakby się zrobiła na górze. Zaschła guma z miodem i troszkę mniej. A to jest taki po prostu ładny, jasny biskupi. I to był numer 49. 49 to było. Teraz 29. 29. 37. To pewnie jakiś subgreen. Tak myślę. 35. 22. 'Teraz przejeżdżam na drugą stronę, ich już dużo nie zostało. To tutaj 26. Obrócę sobie i tak od dołu dam. 26. Jaki ładny niebieski. 26. No później muszę podpisać 24. Tu jakaś ultramaryna. 23. 18 i 21. No dobra, ja myślę, że to im wystarczy. Teraz zrobimy przelewanie, tak? No i który by tu? No ten czerwony obowiązkowo, bo to jest wścieklizna wręcz. Niech się przeleje do któregoś bordo czy fioletu. Teraz niech się przeleje do jakiegoś niebieskiego. No z tym przenikaniem to tak nie bardzo. Dajmy tu jeszcze jakiś ciemny. Ten to nie będzie go widać. Coś, co będzie się odróżniało. Może zielony. O, z zielonym poszło ładnie. Od razu widać, że przenikanie jest lepsze. Coś ciemnego w to włożymy. I do tego coś jasnego, może właśnie żółty. No i na koniec jakiś bordowy. No dobra. Zaraz wyciągnę jakąś koroneczkę czy coś, to zobaczymy. Mam tu jakieś majtki na wacie. Zobaczymy, spróbujemy, nie? Dobra. Biorę coś jasnego. Tu na dole może. O! Pigment cicho to obłęd w ciapki, powiem wam.
Ten pigment jest ogromny, przeogromny. O, to jest ten słabszy kolorek, to może nie to. O, ten jest ładny. Tak. I to bordo, bo też piękne. Tak. Kładziemy. Kładziemy. I spróbujemy tutaj dolać jakiejś farby. No to będzie musiało wyschnąć oczywiście, jak zwykle zresztą. Dobra, niech sobie leży, niech sobie schnie. Teraz zobaczymy, jak to się rozlewa nasze kropeczki. Widzicie, pigment jest przeogromny. Przeogromne jest napigmentowanie tych farb. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo to nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze. No i spróbujmy, czy to się rozlewa. No i co? No i nic. Niespecjalnie. Może właśnie ta ilość pigmentu powoduje, że... A tu jak dodam więcej wody... Z bordowym nie zadziałało. Spróbujmy tego sapa. Nasapać tu troszkę tej zieleni. No to się... Tyle, że na wodzie płynie. Ale na farbie nie bardzo. No a weźmy inny kolor. O, ty gdzie mi tu chlapiesz? Weźmy czerwony. No i teraz na czerwonym niebieski powinien być widoczny, prawda? Że powinien być, powinien być. Płyniesz? Nie. Ja was przybliżę, bo to odwrotnie. I jeszcze raz wam ciapnę tutaj. I nic. I nie dzieje się nic. Niestety. A jakiś inny kolorek? Czy wszystkie są takie niechętne? No ten troszeczkę jakby bardziej. Ale też nie za mocno. Żółty pójdzie, zrobi nam się tu coś. Nie. Tak to płyną. Ale na tym tak jakby nie bardzo chciał. Kolory są obłędne, rzeczywiście. Bardzo ładnie wyglądają te farby. Tylko żeby jeszcze chciały tak bardziej tego flow. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Widzicie, nie każda wpływa w siebie. Żółty z czerwonym tak, ale już na przykład niebieski, który się często właśnie z jakimiś brązami miesza, w pejzażach zwłaszcza, to już tak gorzej troszkę. Nie chcę za bardzo. A jak wezmę wodę z tej strony, samą wodę, a z tej strony farbkę,
Jak mocno popłyniesz? Nie. Widzicie? Stoi. Nie rozprzestrzenia się. Nie bardzo chce płynąć. Trzeba jej pomagać. Trzeba jej dodawać tej fali Dunaju. No, rusz się proszę. Bardzo cię proszę, rusz się. Wpłyń na suchego przestwór oceanu. No nie, no nie, no nie. Nie chce. Nie chce ze mną współpracować. Nie wiem, nie lubi mnie albo co. Teraz zrobimy jeszcze na czystej wodzie. Czy te kropeczki mi się na czystej wodzie może pojawią? Może popłynie to na czystej wodzie, nie? A ja się czepiam. Niepotrzebnie. No dobrze. Niebieski, piękny. No wchłoń się, wchłoń się, wchłoń się, wchłoń się. No niebieski popłynął. Na czystej wodzie płynę. Niebieski, dobra, a zobaczmy czerwony. No pięknie. Jak to jest? Po prostu jest strasznie dużo pigmentu, przypuszczam, w farbach. W związku z tym ten pigment blokuje przepływanie. O, żółta niekoniecznie. Niespecjalnie. Nie do końca, nie chce. Żółta nie chce pracować. No i zielony jakiś. Zielony tak, czyli żółte pigmenty. Zielony tak. Zielony bardziej. A jeszcze jakiś brąz może. 43 numer to jest to. Dobra. No ten pracuje. I to całkiem nieźle. Tak. A jeszcze taki jakiś klasyczny niebieski. Pięknie płynie. No pięknie. Ten się od razu natychmiast tam rozpuszcza. Dobrze, a zobaczmy sól. Sól najlepiej sprawdzać na zielonych i niebieskich. Dajemy jakiś niebieski. Wymieszamy z jakimś zielonym. Widzicie, jak wody dodaję, to fantastycznie płyną. Jak tutaj tak rozpuszczam, nie? Widać od razu ten przepływ. Przepięknie to wygląda. Natomiast w momencie, kiedy jest sama farba i ma pracować z drugą farbą, to już w tym momencie zaczynają się jakieś schody dla niej. Znaczy dla tej farby. Rozumiecie, nie? Dobra, sól. Sól niech sobie schnie, niech pracuje. I jeszcze bym chciała sprawdzić alkohol. Jakiś kurolek. Alkohol. Mamy tu alkohol, ale mamy was za daleko. O, teraz będzie lepiej widać. Alkohol, ale nie będę bryzgać, bo pobryzgam na wszystko, więc o, to ciach. Nie, no jedzie.
Alko jedzie. Dobra połóweczka i możemy malować, nie? Dobra. Alkohol płynie pięknie. Alkohol jest w porządku. No i to musimy wysuszyć i zrobię podsumowanie. No i tak to wyszło, kochani. Tu możecie zobaczyć wszystkie efekty, które udało się osiągnąć. Pokazałam Wam tam zbliżenia troszkę. Ogólnie farby są bardzo przyzwoite. Myślę, że taka, wiecie, 100% ocena, czy farby są dobre, czy nie, to można ją wydać dopiero kiedy się coś malowało, jakiś obrazek tymi farbami. Natomiast no, w tej chwili po tym teście mają pewne mankamenty, te akwarele, które dla mnie są dosyć kłopotliwe. Ten brak przepływu to jest chyba największa wada w tych akwarelach. Co ciekawe, w tych akwarelach nie zobaczycie szklących miejsc, które miały miejsce w intensach. Tam kiedyś zrobiłam test, tu gdzieś na górze Wam wrzucę link, to możecie zobaczyć. Oczywiście intensy będziemy robić jeszcze raz, ponieważ dostałam nowe kolory i sprawdzimy je oczywiście. Są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite na poziomie, ja wiem, no Karmańskiego. Karmański ma lepsze flow. Natomiast no tutaj nie wyszła. Tu możecie zobaczyć ta sól. Ta sól tutaj mi się nie podoba za bardzo. Niespecjalnie wyszła. Te efekty nie są jakieś takie, wiecie, no powalające. Natomiast alkohol wyszedł bardzo ładnie. Te kwiatuszki tutaj, które się porobiły z alkoholu, są naprawdę urokliwe. Kompletnie nie wyszła koronka. Kompletnie. Tutaj ten obszar. Koronka do bani. Możliwe, że dlatego, możliwe, że powodem jest, że koroneczka była sztuczna, choć w innych farbach sztuczne materiały też się znakomicie odbijały, także no to zależy jak na to patrzeć, nie? Natomiast no tu widzicie mieszanie brązu z niebieskim. Używanie tych dwóch odcieni jest podstawą w zasadzie w wszelkich pejzażach. W związku z tym no, ten przepływ tu nie jest jakiś powalający. Natomiast te kropeczki, które tutaj widzicie, tu były kropki, które robiłam na wodzie i w momencie, kiedy one dostawały, ta kropelka lądowała na wodzie farby, było pięknie, rozpływało się, rozprzestrzeniało cudnie. Natomiast w momencie, kiedy to zaczęło przesychać, zobaczcie, co się zrobiło. Ta farba się po prostu, te kropeczki pojedyncze się po prostu rozlały. I to tak na amen. Na amen, na amen. Tutaj na żółtym próbowałam rozlewania dwóch kolorów. Brązowy raczej marnie, natomiast zielony ładnie się rozlał, przy czym są miejsca, gdzie on po prostu nie chce wpłynąć, nie tutaj, tu w tym miejscu, on nie wpływa do żółtego, tylko tak, no, ten żółty go zahamował. Tak samo tutaj z tym flow, widzicie? Tu trzeba było pomagać tej farbie, a i tak to niewiele dało. One się nie mieszają tu. No, te trzy się w ogóle
W zasadzie nie chcą współpracować ze sobą. Zielony z niebieskim zaczął pracować bardzo ładnie. Tutaj to chyba szarość pejna jest, czy coś takiego. Z tym zielonym świetnie wyszła. Tutaj z tym żółtym świetnie wyszła. Tu bym też powiedziała, że nie jest najgorzej. Także wiecie, no, to zależy kto co robi. W momencie, kiedy malujecie na przykład takie ilustracje, gdzie macie line art pierwszy, jest to jak gdyby baza do dalszego malowania. Ilustracja powstaje najpierw, później ją tylko tak jak kolorowankę wypełniacie akwarelami i to flow, to przepływanie farby nie jest wam do niczego potrzebne tak naprawdę, ponieważ no, i tak wypełniacie po prostu obszary, tak? Natomiast w momencie, kiedy malujecie pejzaże, portrety, jakieś inne akwarele, które potrzebują tego płynięcia, tej fali Dunaju, no to tutaj nie bardzo to wyjdzie. Spróbujemy namalować taki klasyczny mój pejzaż tymi właśnie farbami i zobaczymy, jak to się ma do tych innych farb, które ja już posiadam. I wtedy będę mogła powiedzieć, że coś się nadaje do pejzażu albo nie. Natomiast no w tej chwili tak jestem, wiecie, na granicy. Farby są bardzo dobre na pewno do ilustracji. To na 100%. Natomiast no nie powinny, takich rzeczy się nie powinny robić. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Tu jeszcze wam pokażę odnośnie granulacji. Wydaje mi się, że na niebieskich bardzo fajnie się robi. Dzieje się tu na tych ultramarynach coś ładnego. Jest. Nie można powiedzieć, że nie ma. Jest granulacja. Tutaj natomiast na tych czystych kolorach zielonych, czerwonych, no to jak w większości farb granulacji nie ma. Jedyna moja uwaga to oprócz tego, że wreszcie możemy doczytać, że w tych farbach jest użyty taki czy siaki pigment, mamy podane numery pigmentów, bardzo serdecznie dziękujemy firmie za to, to brakuje mi właśnie oznaczeń, że farba jest granulująca albo nie jest. I to by było wtedy fantastycznie, bo wiadomo czego się spodziewać po takiej farbie. No i to wszystko dzisiaj, kochani. Następnym razem coś dla was namaluję. Niekoniecznie już będę dużo gadać, ponieważ tutaj się nagadałam. Także dziękuję wam dzisiaj serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Czekajcie, odłożę tego pędzla, bo tak macham nim. Bardzo się cieszę, że was się tak cudownie dużo tutaj zbiera. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie wasze łapki, komentarze. Umiem zrobić serduszko? Nie umiem. O, tak jak. Za wszystkie łapki, komentarze, za wszystkie wasze polubienia, za to, że w ogóle jesteście, za to, że chcecie oglądać te moje filmy. Dziękuję serdecznie osobom, które mnie wspierają. Bardzo jestem wam wdzięczna. Przede wszystkim za zrozumienie, że to, co robię, wymaga też pewnych funduszy. I bardzo wam dziękuję za wkład w budowanie tego kanału. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam. Do widzenia, do zobaczenia. Buziaczki. Pa, 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 pa.